Przyleciałeś, żeby tu studiować ludzi? Co ty robisz? UFOs. Przechodzimy w pokoju. Tylko mogę pogadać ze zwierzętami. Czy kosmici są prawdziwi? Czy kosmici są prawdziwi? Jest dobre. Oj, Filemonku, ale ty marudzisz. Kosmici, 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 mici, mici. Kosmici, 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 mici, mici. Kosmici, 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 mici, mici.
Jesteś okej? Hello? Hello? Filemonku. Dobrze się czujesz? Gołębiu? Halo? Chyba śpi. Mam nadzieję, że nie jest chory. Biedny gołąb. O no! He might bite me. Nie. Gołębie nie gryzą. They could just flap their wings. Nie bój się, tylko potem umyj ręce. I mów po polsku, proszę. Jesteś miękki. Wcale się nie boisz, malutki. Malutki gołąbek. Jaki słodziak. Wow! Chodź tu, mały. Biedny gołąbek. Może ci kupić bułkę?
Anda, não tem. Angielski jest zakazany. Połowa twojej rodziny pochodzi z Polski i chcę, żebyś wiedział, że Polska to jest twoja kultura. To jest bardzo dobrze znać 2 języki. Filemonku, chyba rozumiesz mnie wreszcie, tak? Na działce to widziałam takie światła i myślałam, że to jest UFO. I taty zapytałam, co to może być, a on mówi, że może UFO, może nie, ale potem mi opowiedział taką historię, że trochę lepiej zrozumiałam, co to UFO tak naprawdę jest. Więc może ty, jak będziesz starszy, to też zrozumiesz. Jak będziesz nad jeziorem czy nad rzeką, żeby się nie pitulić i wiązać, i tu mamy ołowie, a widzisz? A to co te? No to są na większą rybę, a tu mamy na to. No i mamy, już nie ciągnie. Tutaj są, zobacz, różne rzeczy, które używamy na działce. Karty. Lubimy grać w karty bardzo. To jest atlas grzybów, bo dziadek lubi chodzić na grzyby i ten atlas mu pomaga rozpoznać grzyby, które są dobre, a które są trujące. A tu jest takie pudełko, bardzo stare, gdzie były czekoladki. Takie właśnie czekoladki, ale dawno temu. I teraz w tym pudełku są dziadka przybory. Spławik, drugi spławik i taki większy spławik z 3 haczykami, żeby duża ryba się złapała. To złożę. A tu jest książka o rybach, ryby i przynęty. Jak byłam mała, to lubiłam czytać tą książkę, bo tu są różne, najróżniejsze ryby, które dziadek lubił łowić. Widzę, że Mamo, to jest nudne. to jest wszystko bardzo interesujące. I nudne. Ale nie jest nudne. Chcesz, to pogramy z dziadkiem w karty, ty i ja. Chcę. I nudne. Niach!
Czy robicie kosmitowe dzieci? Przechodzimy w pokoju. Przechodzimy w pokoju. Oni każą mi tak potrząsać ręki, obami rękami. Ale co idą. Jest, może skakać, nie, domy? Z jakiej jesteś planety? Przyleciałeś, żeby tu studiować ludzi? Jesteś trochę smutny. I chyba utknąłeś. A my tak robimy na naszej planecie.
Nie podobało ci się to? Chcesz schować głowę? Spróbuj to zabrać na twoją planetę. Wśród systematków toczy się od wielu lat dyskusja nad tym, czy jest to samodzielny gatunek, czy też tylko podgatunek biędinka, bytonkowca. Dobrze. Niektórzy autorzy uważają go za Tak zwany półgatunek, semi-species. Inni za modyfikację, a nawet tylko za formę indywidualną. Dobrze. Autor atlasu miał możliwość zbadania populacji. Filemonku, może jakąś łatwiejszą książkę poczytasz? Taką, co ja czytałam, jak byłam w twoim wieku, co? Nie, ja chcę poczytać o kosmitów. O kosmitach? To? No, to czytaj. Tego gatunku z Karpat i Alp i skłonny jest przyznać mu status odrębnego gatunku. Mamo, Tak? ja przekroiłem robaka na pół i jeszcze się rusza, Słucham? bo chciałem, żeby się użyć na wędkę. Po co go przekroiłeś? To go użyj. Załóż go na haczyk. To jest obrzydliwe. A tam obrzydliwe. Weź tą połówkę, co się mniej rusza, nabij ją na haczyk i ryby będą miały obiad. Obrzydliwe. Filemonku, nie marudź. Jakby tata tu był, to byś to zrobił. O, Filemonku. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end, 'cause you've been a good friend. Gdzie mam położyć robala? Filemonku. Co?
Chodź proszę. Ale jeszcze mam robaka. To ryba nie zjadła robala? Co? O. Możemy iść na łódkę? Tak, myślę, że pójdziemy. Jak umyję włosy. Będę mógł połowić ryby na łódce? Pewnie, że tak, tylko musisz być ostrożny, żeby się łódź nie przewróciła, okej? Kiedy mogę łowić ryby? Kiedy? Jeszcze nie teraz. Na wyspie? O nie. Nie wiem. Zobaczymy. Na razie sobie popływamy łódką. Ale bardzo chcę. Oj, nie marudź. Proszę. Proszę. Jeszcze musisz poczekać trochę, okej? Bądź cierpliwy. Teraz. Nie, jeszcze nie teraz, bo chyba jesteśmy na mieliźnie. Musimy się przedostać, widzisz, że tu płytko jest? O, Musimy spłynąć z mielizny. o, fajnie. Są tu jakieś ryby? Nie. Rybka. Mogę łowić ryby. Bąku jeden. Jakie ryby mogę łowić? Tutaj są płotki, takie małe srebrne rybki. Okonie też tu są, one są takie kolorowe. Zielono-czerwone i mają ostre grzbiety. Czasem można się ukuć nawet. Może leszcze też tu są. Węgorze. Szczupaki. Też są szczupaki. Szczupaki trudno jest złowić, bo one są wielkie. Wielkie ryby. Mogę łowić ryby na wyspie. Mogę? Możesz. Musimy najpierw tam dopłynąć. Na której stronie?
Czy jest dobre? Oj, Filemonku, ale ty marudzisz. Co? Lubię łowić ryby. Jeszcze żeśmy nawet nie dopłynęli do tej wyspy. Już niedługo, już niedługo. Już prawie jesteśmy. Gdzie mogę tutaj sobie łowić? Zaraz ci powiem gdzie. Chwila. Może znajdziesz jakiś zapałkę. Idź, pochodź. Popatrz co tam jest. Może znajdziesz jakiś zapałków. Ryby! Twoje jedzenie? Ryby! Jedzę? Kazmici, mici. Lemonku! Dlaczego mamy? Rok. Dlaczego czasami słuchają, kiedy są wiatr przyjdzie. Dlaczego jest morze takie
Nikt nie lubi. Jak użyłem to zrobił u nas, kiedy umarli. Dlaczego do mnie nie mówicie? Ja do ciebie mówię, a ty nic.
ale ty mówisz nic. Ty nigdy mówicie do mnie. To jest nudne ciągle to nudne jest. Ona tylko mówi po polsku. Ona mówi, że ja mówię po polsku do wszyscy. To jest bardzo trudne. Mój tata nie przychodzi na drugi miesiąc. Ale wiem, że tata mówi po angielsku. Ja użyłem to. Zrobił nas kiedyś umarł. Umarł. Prawdziwy? Co zrobił? Burzę. Dlaczego? Dziwi się. Jak samolity latają. Która godzina jest? Santa. Gdzie? Może. Wyleciał. Dlaczego Panie Żuku, jesteś okej? Oddam cię do twojej rodziny, Lesie. Co ty robisz? UFOs. Co tam jest? Tam w niebie. Jak ty? Co ty robisz? A czemu tu musisz przylecieć? Po prostu wszystko zabierać nam. Dlaczego? Jak daleko twoje czułki mogą wysłać? Przyleź do mojego kraju, nie do innego.
czułki mogą wysłać wiadomość. Kosmici! Czekam na was i czekam! Tu! Tu macie wylądować, na tej wyspie, wiesz? Właśnie w tym momencie. Mam dosyć czekania. Jestem sam i ciągle sam. Tylko mogę pogadać ze zwierzętami. A mama mi kazała mówić po polsku ciągle. To jest bardzo trudne, wiesz. Was język jest na pewno łatwiejszy. Czy inne zwierzęta na twojej planecie też mają takie czułki? Czy te czułki wam potrzebne, żeby lecieć w kosmos? Jak daleko mogą twoje czułki wysłać wiadomość? Co mówisz? Czy świńskie twoje zwierzęta? Jak daleko twoje czułki mogą wysłać wiadomość? To był błąd, że ja cię wysłałem na gwiazdę psa. Ja mogłem sam tam polecieć. To był błąd, że ja cię wysłałem na gwiazdę psa. Przywieź mnie do twojego przywózcę. Nie. Tak nie wolno robić. Szukujesz. Lemonko!
Filemonku, cieszę się, że interesujesz się także sportem. To fajnie, że lubisz piłkę nożną. Ja też lubiłam grać. Mnie nie interesuje sport, tylko kosmici. Kosmici wszystko zabrali. Nic nie zostawili. Całkowicie niszczenie. Nie widzieliśmy, jak przyletywali. Czy kosmici są prawdziwi? Filemonku, powiem ci, jak będziesz starszy, dobrze?
kosmici są prawdziwi? Filemonku, jesteś jeszcze za mały, żeby to zrozumieć. No powiedz. I wcale nie jestem za mały. Okej, zobaczymy, czy zrozumiesz, tak? Opowiem ci historię, co mi opowiedział mój tata, czyli twój dziadek, za czasów młodości swojej. Jak dziadek wyjechał na studia do innego miasta, to nikogo tam nie znał, więc postanowił pójść do baru, żeby poznać jakichś kolegów, swoich studentów. Poszedł do baru, zamówił piwo w wielkim kuflu, wziął to piwo i usiadł i się rozglądał po barze. I zobaczył śliczną dziewczynę. Mówi, że była taka śliczna, że bardzo, bardzo chciał z nią zagadać. Ale widział, że ona już z kimś rozmawia, więc nie chciał być niegrzeczny. I po prostu chciał poczekać na odpowiedni moment, żeby do niej podejść. I usłyszał, jak student, z którym ona rozmawiała, mówi coś takiego. To tak już po prostu jest. Zawsze tak było. Od samego początku ludzie zawsze toczyli ze sobą wojny. Tak już jesteśmy zbudowani. Dziadek pomyślał, o czym oni rozmawiają. Bardzo był zaintrygowany. Postanowił sam porozmawiać, ale zobaczył, że dziewczyna skończyła rozmawiać z tym studentem i podeszła do następnego. Więc dziadek się też trochę przysunął z tym swoim piwem bliżej i usłyszał prawie dokładnie to samo, co mówił poprzedni student, że ludzie już tak są zbudowani, że to już tak było i jest i zawsze tak będzie, że toczą ze sobą wojny, generalnie się nie dogadują. Nie wiedział, co ma o tym myśleć. Ale zobaczył, że dziewczyna odchodzi od tego chłopaka, więc szybko wziął to piwo swoje i zadał jej to pytanie, a co ty o tym myślisz? A ona się odwróciła do niego i spojrzała na niego. Zrobiła wielkie oczy, a dziadek mówił, że te jej oczy były o wiele większe niż przeważnie ludzie mają oczy. I mówi, ale co ja uważam na jaki temat? A dziadek mówi, no, co uważasz, że tak zawsze już będzie przez historię ludzkości, że tak już teraz tak jest, już tak zawsze będzie w przyszłości? A ona spojrzała na niego i mówi, ale to dopiero początek naszej historii ludzkości. On się bardzo zdziwił. Pomyślał, jak to może być początek, skoro już tyle się wydarzyło. Szczególnie to, co mu jego własny tato opowiadał, co się działo za czasów wojny. Co tam tata mówił? I twój dziadek, zapytał dziewczynę, a czy nie uważasz, że my właśnie jesteśmy tak zbudowani, że ludzie się ze sobą kłócą, nie dogadują, toczą wojny, a ona mówi, ale spójrz na nasze ręce, na nasze palce, nasze oczy i uszy, my jesteśmy zbudowani do współpracy ze sobą. A dziadek mówi, a ty studiujesz socjologię? Filozofię? A ona mówi, nie, historię. To dziadek już zupełnie bardzo się zdziwił. Zamyślił się, a ona w tym momencie zniknęła. Dziadek jeszcze miał do niej wiele pytań, zaczął ją szukać po barze, ale nigdzie jej nie mógł znaleźć. Pytał ludzi, czy widzieli taką dziewczynę, bo była bardzo ładna. Nikt jej nie widział. Poszedł na drugi dzień do tego samego baru. Pytał też innych studentów, czy widzieli ją. Nikt jej nie pamiętał. W końcu pomyślał, a zapytam wykładowców historii, czy pamiętają taką dziewczynę i gdzie mogę ją znaleźć.
Ale żaden z profesorów, którzy uczyli historii, nie pamiętał takiej dziewczyny. To dziadek już był bardzo zdziwiony. I to jest koniec historii. Czy zrozumiałeś? Nie, ale nie odpowiedziałeś moje pytanie. Ale Filemonku, już jest pora spać. Okej? Dobranoc. O! Lemonku, grzyby nie pochodzą z innej planety, okej? To nie są kosmici. Grzyby pochodzą z naszej planety. Przed chwilą je zerwaliśmy, tak? To nie są kosmici. Grzyby to są grzyby, rosną na Ziemi. Tego się nauczyłam po grzybkach, że ty jesteś drzewem, a drzewo jest tobą.